Tak wiem. Kolejny rok, kolejny Far Cry, znowu reskin i odcinanie kuponów, bla bla bla. Można mieć za złe Ubisoftowi ich politykę wydawania zbyt często danej marki i ja to rozumiem. Owszem, Far Cry New Dawn nie wnosi wiele nowego, ale pamiętajmy, że to jest dodatek, a nie pełnoprawna część cyklu. I jeśli spojrzymy na niego przez pryzmat dodatku, dostajemy całkiem solidny kawał gameplayu, po części nową, starą miejscówkę i kilka niewielkich nowości, ale po kolei. Znam kilka osób, dla których Far Cry 5 skończył się tak sobie. Mnie zakończenie całkiem się podobało. Pasowało do mrocznego wydźwięku całości i po części nie wykładało wszystkiego na tacy. Można powiedzieć, że w pewnym sensie zakończenie było otwarte. Nie wiem, czy było to premedytacją, ale Far Cry New Dawn stara się domknąć historię Seedów, choć pewne wątki pozostają wciąż niezbyt rozwiązane. Ci, co grali w Far Cry 5, wiedzą, jak się skończyło. No nie za ciekawie. Całe hrabstwo Hope zostało w zasadzie zniszczone. Napromieniowane środowisko opustoszało, a przyroda zmutowała i zaczęła wydzierać skradzione jej tereny. Powoli zaczęli pojawiać się ludzie, budować osady i tworzyć zalążki społeczeństwa. Minęło 17 lat. Hope County zmieniło się. Pozostałości po czasach świetności nadal są widoczne, choć częstokroć ukryte pod grubą warstwą listowia. Społeczność Hope County nie ma wiele, ale to jej wystarczyło. I wtedy pojawiły się czarnoskóre siostry Miki i Lou, które przewodzą gigantycznemu gangowi, wraz z którym chcą przywłaszczyć sobie hrabstwo Hope we władanie. Dodatkowo gdzieś tam istnieją jeszcze niedobitki kościoła Seedów, jednak to tylko echo po ich dawnej świetności. Wcielamy się w kierownika, który pomaga niejakiemu Rushowi odbudowywać społeczności w zniszczonym świecie. Akurat przejeżdżali pociągiem przez Hope County, chcąc pomóc uciśnionej ludności, ale pociąg stał się celem bliźniaczek, a nasz bohater musiał salwować się ucieczką. Od teraz sam spróbuje doprowadzić wszystko do porządku, pozbyć się sióstr i uwolnić ludność hrabstwa Hope. No dobra, fabuła nie powala. W zasadzie to podobny schemat zabili go i uciekł, a więc jak zawsze. Poznajemy bohatera, coś się dzieje i musi uciekać na łeb na szyję, potem się otrząsa i mozolnie i powoli buduje swoją potęgę, odbijając tereny, zdobywając surowce i dąży do konfrontacji. Niestety szkielet Far Cry nie zmienia się od lat. To wciąż bazowanie na podobnych sytuacjach. Tym razem przenosimy się w postapokaliptyczny świat i w sumie nie było to złym pomysłem. Nie jest to świat zaludniony przez mutanty czy jakieś tam poczwary. Owszem, są delikatnie zmutowane zwierzęta, ale to wszystko. Na pewno to, co się pierwsze rzuca w oczy, to mocno młodzieżowy design świata. Dużo różowych kolorów, wszystko jest tak nasycone soczystymi barwami, że aż bolą oczy. Moim pierwszym zarzutem są główne przeciwniczki. Siostry bliźniaczki są zupełnie pozbawione ikry, mdłe i bez wyrazu. Gdy przyrównamy je do Josepha Seeda, to w zasadzie nie ma co przyrównywać. Ani nie są straszne, ani nie sieją na tyle fermentu, że pałasz chęcią odstrzelenia im głowy. Są zupełnie nijakie i bez wyrazu. W mojej opinii to najgorsze antagonistki w całej serii Far Cry. Szkoda. Misje natomiast są całkiem niezłe, jest trochę klisz z filmów post-apo, ale dają radę, choć znów mam wrażenie, że nie są tej klasy co podstawka. Jest kilka fajnych momentów, ale i tak masz w myślach nieśmiertelne stwierdzenie, że kiedyś było lepiej. Mapka w New Dawn jest o wiele mniejsza niż w piątce i po części jest to w pewien sposób uzasadnione, gdyż niektóre tereny wciąż są skażone i nie można się tam zapuszczać. Teren pomimo to jest na tyle spory, że spędzisz w nim kilkadziesiąt godzin. Jeśli grałeś w Far Cry 5, to w zasadzie wiesz, czego się spodziewać tutaj. Część rzeczy wywalono, na przykład mnie irytujące wyzwania kaskaderskie, nadal szukamy zasobów, odhaczając kolejne miejscówki na mapce, są też skarby, do których dostanie się będzie wymagało trochę zachodu. Fajnie jest to pomyślane, bo część z nich znajduje się w schronach znanych z podstawki. Ogólnie motyw odwiedzania znajomych miejscówek jest, mam wrażenie, myślą przewodnią New Dawn. Nawet mamy pewne zadanie polegające na robieniu zdjęć i porównywaniu, jak to kiedyś wyglądało. Mnie sprawiło to sporo radochy zobaczyć, jak po 17 latach wygląda zniszczony posąg Seeda, czy co zostało z kościółka, w którym zaczynaliśmy przygodę w Hope County. Oczywiście nadal możemy werbować sojuszników, którzy pomogą nam w misjach i tutaj Ubi postarało się, aby część z nich była starymi znajomymi z podstawki.
ponownie fajnie zobaczyć, jak zmienili się przez ostatnie 17 lat i jak sobie radzą. Ale ci nowi też są niczego sobie. Moją ulubioną jest wiekowa babcia snajper w wielgachnych okularach. Powróciły zwierzaki, choć to tylko 2 sztuki. Odnośnie sojuszników, części z nich nawet nigdy nie sprawdziłem, bo nie miałem potrzeby. W sumie koniec końców i tak najlepszy jest pies, który zaznacza wrogów, jak i zasoby potrzebne do zaliczenia miejscówki. Reszta, no spoko, nawet tam trochę pomaga w walce, a babcia zdejmie po cichu jakiegoś delikwenta, ale i tak najważniejsza podczas na przykład przejmowania posterunków jest wiedza o tym, gdzie są porozstawiani przeciwnicy i gdzie są umieszczone alarmy. Jest też oczywiście trochę zmian, jakie doczekała się ta odsłona. Kasą w świecie post-apo jest oczywiście etanol. Za etanol będziemy mogli rozbudowywać naszą osadę, uzyskując w ten sposób kolejne poziomy danych sekcji. Lepszy szpital da nam lepsze apteczki, a lepszy warsztat mocniejsze bronie. Te dostały 4 rangi, od zardzewiałych gnatów, z których trzeba się cieszyć, że w ogóle strzelają, aż po epickie wypasione spluwy. I tutaj jest pierwszy hamulec progresu. Gra wymaga, aby grindować etanol, inaczej nie dorobisz się lepszych spluw. Inna sprawa, że aby zrobić sobie dany pistolet, trzeba mieć na niego materiały, a więc wraca standardowa zabawa śmieciarza i zbieranie żelastwa. Oczywiście jest droga na skróty, ale trzeba wtedy sięgnąć do swojej kieszeni i mówię tutaj o prawdziwej kieszeni. Ale broń to nie wszystko. Chcesz mieć możliwość szybkiej podróży gdziekolwiek? Rozbuduj lotnisko, a może lepsze fury albo helikopter? Rozbuduj garaż. Chcesz, aby twoi sojusznicy byli mocniejsi? Ładuj w plac treningowy i tak dalej, i tak dalej. Jednak twórcy nie zrobili tutaj absolutnie paywalla i przy dobrym rozporządzaniu etanolem szybko można się dorobić, a to za sprawą odbijania posterunków. Tym razem każdy z nich można odbić na 3 poziomach trudności, od 1 do 3 gwiazdek. Każda gwiazdka oznacza silniejsze siły wroga i trudniejszą walkę, ale nagradza nas drogocennym etanolem w większych ilościach. Lub, jeśli chcesz, możesz zapolować na ciężarówki z płynnym złotem, ale tutaj kokosów raczej nie zbijesz. Nadal możemy rozwijać naszego bohatera, zamieniając go w maszynę do zabijania, choć przyznam, że perki nie mają czasami już aż tak dużego znaczenia. Walka wręcz nie ma w zasadzie zupełnie zastosowania, a z pojemniejszych płuc skorzystasz może z raz. Same perki to w zasadzie to samo co od lat. Szkoda, że nie pokuszono się o rozwinięcie motywu z radioaktywnymi obszarami, na przykład dodanie perek, gdzie nasz bohater mógłby przez jakiś czas tam przebywać. Ogólnie to całe post-apo jest trochę takie umowne. Niby jest, ale zupełnie nic z niego nie wynika i w żadnym wypadku nie wpływa na mechaniki ani na samą rozgrywkę. Nowością są krótkie misje wzorowane trochę na końcowej rozgrywce z Bad Blood. Lecimy helikopterem na jakiś zupełnie nowy teren, na przykład ogromny lotniskowiec. Tam próbujemy zdobyć specjalną paczkę, ta ma zamontowany GPS i w momencie jej zabrania za kilka sekund GPS daje znać wszystkim w okolicy, gdzie jesteśmy. Naszym celem jest dobiegnięcie do punktu ucieczki i przez kilka minut oczekiwanie na helikopter, desperacko się ostrzeliwując. Misje są całkiem niezłe, a i mapki fajnie przygotowane. Nagrodą za wykonanie zadania są oczywiście zasoby. Strzelanie w Far Cry to wciąż miodowa dolina. Headshoty są soczyste, a prucie z łuku i patrzenie na składających się jak scyzoryki zambruderów cieszy jak zawsze. Ostatnio tak myślałem, że chyba Far Cry ma najbardziej rajcowne strzelanie w grach FPS. Wszystko jest płynne i dobrze przemyślane, także w kilka chwil możesz zamienić się w Terminatora i czerpać z tego sporą radochę. Oczywiście wszystkie pukawki, jak to przystało na post-apo, to samoroby z tłumikami zrobionymi z plastikowej butli i tak dalej. Fajnie to buduje klimat. Wrócę jeszcze na moment do strzelania. Niestety tutaj ponownie wyłazi potrzeba grindowania. Na najniższym poziomie broni przeciwnicy łykają kule jak gąbki. To jest dość słabe, bo kiedy faszerujesz kogoś wielkim karabinem maszynowym, a przeciwnik, pomimo tego, że jest ubrany w hełm motocyklowy, to powinien paść po kilku strzałach, a nie wytrzymywać ich pół magazynka. Przejście na wyższych poziomach, na przykład posterunków, jest w zasadzie niemożliwe, bo strzał ze snajperki w głowę delikwenta powoduje tylko, że ten rubacznie zarechocze i poleci uruchomić alarm. W kwestii multi nadal możemy grać w koopie z zaproszoną osobą i tutaj można ogarniać oczywiście fabułę, choć zalecam mocno granie z osobą na tym samym poziomie, inaczej będzie towarzyszył ciągły overkill od bardziej dopakowanego gracza, lub wspólnie próbując ukraść ładunek, choć i tutaj staje się to trochę za proste. Warto wspomnieć, że grę solidnie połatano. Przez 3 godziny wyczynialiśmy dzikie harce w New Dawn razem z
przykłazem, aby grę porządnie zgliczować i się nie udało. Znaczy, pojawiały się błędy tu i ówdzie, ale nic, co by zrobiło jakieś spore wrażenie, jak to, co się działo w podstawce. Musieliśmy tutaj uznać niestety swoją porażkę. W kwestii grafiki, cóż, można lubić albo nienawidzić. Oczojebne kolory mocno dają się we znaki. Młodzieżowe kolorki, uniformy motocyklowe i ogólne pójście w stronę bardziej cool jest ukłonem w stronę młodszych graczy, ale czy nadal będzie się podobało to tym, którzy lubili ciężki klimat piątki? No raczej nie bardzo. Mnie jakoś nie przeszkadzało młodzieżowe post-apo, ale intensywność kolorów po dłuższych sesjach może irytować, choć nie sposób nie powiedzieć, że czasami miejscówki mają sporo uroku. Far Cry New Dawn jest dodatkiem. Okej, nie wybija się ponad jakiś tam poziom, ale też nie schodzi poniżej pewnego poziomu. To gra dla tych, których irytowało zakończenie podstawki, jak i dla fanów post-apo, choć ponownie przypominam, że to post-apo jest mocno umowne. Ja osobiście nie wczułem się w temat. Zwłaszcza, że kilka dni wcześniej ogrywałem Metro Exodus i porównując te gry pod kątem klimatu, no New Dawn wypada blado. Jeśli lubisz serię, znajdziesz tu sprawdzone mechaniki, które znasz, dorzucono trochę nowych elementów, zmieniono sam progres rozgrywki, wplatając w to rozbudowę bazy. Nie jest to złe, ale gdzieś nad głową wisi widmo grindowania. Położono całkowicie antagonistów. Niestety. Całe szczęście pojawia się w grze jeszcze jeden bad guy, choć już nie tak charyzmatyczny jak kiedyś i on w sumie jeszcze ratuje sytuację. Jednak nie oszukuj się, to jest dodatek. Więc nie dziwne, że sporo rzeczy z podstawki się tutaj przewija i albo to akceptujesz i wchodzisz w młodzieżowe post-apo z wyrzutnią pił tarczowych w ręku, albo odpuszczasz i szukasz innych gier w tym klimacie. A tych w tym roku będzie całkiem sporo.